Cześć, witajcie znowu z naszego pokoju. Dzisiaj porozmawiamy o pieniądzach, bo pojawia się o to bardzo dużo pytań. Po pierwsze pytacie o to, skąd mamy pieniądze na tę podróż, a po drugie o to, ile ta podróż kosztuje. Dlatego dzisiaj postanowiliśmy zrobić takie małe podsumowanie, ile kosztował nasz pobyt w Stambule. Cześć, tu Ola i Mohamed. Od 2012 roku wspólnie podróżujemy po świecie. W sierpniu 2020 roku zostawiliśmy pracę w Polsce i wyjechaliśmy w podróż życia z biletem w jedną stronę. Aktualnie jesteśmy w Turcji. Dołączcie do nas w tej podróży. Nie mówiliśmy o tym, jaki planujemy budżet na tę podróż, dlatego że i tak musieliśmy zmienić jej trasę i teraz jesteśmy w takiej sytuacji, że nie wiemy ani dokąd dojedziemy, ani jak długo będziemy mogli podróżować. Dlatego nie byłoby to zbyt wiarygodne, gdybyśmy mówili o budżecie na dłuższy wyjazd, ale dobiega końca nasz miesięczny pobyt w Stambule, dlatego uznaliśmy, że to jest dobry moment, żeby zrobić takie podsumowanie, ile kosztuje miesiąc w Stambule. No. Od razu Wam mówię, że w tym podsumowaniu nie wzięliśmy pod uwagę przelotów z Warszawy do Stambułu, ani takich kosztów, które i tak musieliśmy ponieść przed całą podróżą, czyli na przykład ubezpieczenie zdrowotne. Żeby było łatwiej, podzieliliśmy całe to podsumowanie na kilka sekcji i podamy Wam ceny w lirach. Liry łatwo się przelicza na złotówki, dlatego że po prostu w tym momencie dzieli się je na 2. I na końcu przeliczymy cały koszt pobytu na złotówki. Teraz zaczynamy zakwaterowanie. Tak, mieliśmy na początku taki plan, że zarezerwowaliśmy 3 noce w hotelu, w którym jesteśmy do tej pory i mieliśmy później znaleźć sobie mieszkanie w Stambule na pełen miesiąc. Okazało się, że nie jest to takie proste i ostatecznie po przejrzeniu wszystkich ofert na Airbnb okazało się, że są one droższe niż spędzenie miesiąca właśnie w tym hotelu. I z tego powodu zdecydowaliśmy się jednak zamieszkać przez ten miesiąc w hotelu i wcale się nie wyprowadzać. No. Zobaczcie teraz, jak wygląda nasz pokój w hotelu. Pokój jest właściwie 3-osobowy, chociaż nas jest 2. Tutaj są wszędzie nasze rzeczy, dlatego że już się powoli pakujemy. Mamy czajnik, suszarkę, jest szafa na ubrania, jest klimatyzacja i całe szczęście, bo to jest strasznie gorąco. Mamy lodówkę, mamy telewizor. I taki mamy widok z okna. Już na jednym vlogu mogliście zobaczyć. Całkiem spory jest ten pokój. Mamy 2 krzesła. I pokażę Wam jeszcze szybko łazienkę. Tak wygląda łazienka. I teraz niespodzianka. Ile doba w takim hotelu kosztuje? To jest bardzo ciekawe, bo pytaliśmy Was o to na naszym Instagramie i w większości podawaliście kwoty od 100 do 200 zł za dobę. I teraz mam nadzieję, że siedzicie, dlatego że będzie szok. Będzie szok. Słuchajcie, gdybyśmy płacili 200 zł za jedną noc w hotelu, to byśmy naprawdę nie mogli sobie zbyt długo podróżować. Doba hotelowa kosztowała nas tutaj 40 zł. Jeśli macie wątpliwości, to powiem jeszcze, że tak, za nas 2, nie za jedną osobę. My tutaj, ponieważ zatrzymaliśmy się na dłużej, ustaliliśmy sobie stawkę tygodniową z właścicielem i tygodniowo płaciliśmy za pobyt tutaj 550 lir, czyli 275 zł, tak około. I ten hotel jest w bardzo dobrej lokalizacji, dlatego że mówiliśmy Wam w jednym vlogu, że zatrzymaliśmy się w dzielnicy Fatih i mamy bardzo blisko do wszystkich najważniejszych atrakcji typu Hagia Sofia czy Błękitny Meczet. Mamy około 2 km, ale mieszkamy bardzo blisko meczetu Sulejmana, który jest przepiękny. 5 minut drogi pieszo.
I jednocześnie ta lokalizacja jest na tyle dobra, że ceny jedzenia w knajpach obok są lokalne, a nie turystyczne. Tak. I to też okazało się dla nas ważne, ale to już powiemy Wam przy temacie jedzenia. Natomiast jeśli jeszcze chodzi o ten hotel, to mieliśmy dużo szczęścia, dlatego że ten hotel jest nowy. Kiedy tu przyjechaliśmy, okazało się, że jesteśmy jednymi z pierwszych gości. Hotel miał być otwarty wcześniej, ale z powodu zamknięcia granic i tego, że było mało turystów, wszystko się opóźniło. I jak to przyjechaliśmy, to jeszcze trwał remont, nie? Tak, jeszcze mają remont. No do tej pory coś tam w niektórych pokojach jest jeszcze dokańczane. Tak. Nam to niespecjalnie przeszkadzało, ale widzimy, jak teraz już ten hotel jest naprawdę gotowy na przyjmowanie gości. I też na pewno za kilka miesięcy stawka za ten hotel też pójdzie w górę. Teraz naprawdę myślę, że tak. stawka była niska, ale myślę, że jak na lokalizację i też standard tutaj, takie duże pokoje i jest naprawdę ładnie i czysto, to jest naprawdę niska stawka. Na dole w opisie filmu zostawiam Wam link do tego hotelu. Jeżeli będziecie przyjeżdżali do Stambułu, to naprawdę warto się tutaj zatrzymać. A teraz jedzenie, tak? Bo mówimy o jedzeniu, teraz jedzenie. Nie, jeszcze ile w sumie nas kosztował ten hotel? Okej. Mówiliśmy, że spędziliśmy miesiąc w Stambule, tak dokładnie to było 25 dni i za te 25 dni pobytu w hotelu zapłaciliśmy 1910 lir. Tak, wszystko jest lir. Teraz jedzenie? Tutaj nie mamy kuchni, tak? No nie mamy. Nie mamy. Ponieważ na początku mieliśmy plan, żeby zmienić hotel na mieszkanie, no to mieliśmy w planach mieć kuchnię i po prostu sobie gotować. Tak. Ale zdecydowaliśmy się dostać tutaj w hotelu i jedliśmy głównie na mieście. Żebyście mieli takie rozeznanie mniej więcej, jakie tutaj są ceny, to tak jak mówiliśmy, tutaj obok hotelu mamy ceny lokalne. Chodzimy do takiej fajnej knajpy, gdzie właściciel nie mówi po angielsku, więc komunikujemy się na migi albo za pomocą kalkulatora, no, oczywiście, żeby zobaczyć ceny. I na przykład, kiedy zamawiamy tam lunch, który się składa, to jest wersja wege oczywiście, który się składa z ryżu, zupy z soczewicy i fasoli. I najadamy się tym obydwoje, chociaż to jest jedna porcja, ale są na tyle duże, że obydwoje się tym najadamy. I za taki obiad płacimy 18 lir, czyli to jest około 9 zł. Tutaj też mają taki mały sklepek na burek, mają taki malutki rzeczy z... Tak, jest taka piekarnia, jest dużo bułek. Jeżeli obserwujecie naszego Instagrama, to pewno widzieliście bułki z czekoladą, które kupuję prawie codziennie. Na przykład taka bułka kosztuje 2 liry, a na śniadanie powiedzmy, nie wiem, zjadamy po 2, więc to jest, nie wiem, 8 lir za śniadanie. Takie... Herbata tutaj kosztuje w knajpie 2 liry na przykład, szklanka ajranu, który jest przepyszny, kosztuje 3 liry. Bardzo ważne. To jest ważne. No, warto. No. Kurczak tutaj kosztuje, cały kurczak kosztuje 15 zł, 15 liry. Tak, jeżeli jecie mięso, to kurczak z rożna kosztuje 15 lir. Też mają taki doner kanapki. Kurczak z mięsą kosztuje 10 albo 15, zależy gdzie. Taki doner kebab, który też znamy bardzo dobrze w Polsce. To jest koszt 10 lir. Co jeszcze? Nie wiem. Normalnie, arbuzo. Bo arbuzy jest tutaj, jest ok. Mamy taki mały sklep. Tak, gdzie kilogram arbuza to się tak waha od 1 do 2 lir za kilogram, w zależności od sklepu. Więc takie są mniej więcej ceny. W ogóle zrobię Wam taką mapę i wrzucę Wam te miejsca tutaj w pobliżu hotelu i tę fajną piekarnię i tę knajpę z jedzeniem. Nawet jeżeli zatrzymacie się gdzieś indziej, to warto tutaj przyjść i zjeść, bo jedzenie jest naprawdę takie dobre, domowe i pomimo tego, że właściciel nie mówi po angielsku, to nie ma problemu, żeby się dogadać. My dajemy radę, słuchajcie, także o to się nie martwcie. Ale warto tu przyjść na jedzenie, bo jest i tanio, i smacznie. A jeżeli będziecie chcieli kupić te same bułki czekoladowe, które ja tak często jem, to musicie przyjść po nie wcześniej rano, bo jak pójdziecie o 8, to już ich nie będzie, słuchajcie. One są sprzedawane naprawdę bardzo wcześnie, także polecam Wam pójść o 7. Ja nie mogę spać.
No ja codziennie wstaję, budzę Mohameda, żeby pójść, słuchajcie, po te bułki. Okay. Ale naprawdę one są pyszne. Mohamed nie jest aż tak bardzo zachwycony nimi, ale ja je uwielbiam. Bo ja myślę, nie mają dużo czekolady, no, ale jest okej. Wystarczająco dużo, wierzcie mi. No. Polecam Wam bardzo. Tak. Także w sumie za jedzenie przez ten miesiąc, czyli głównie jedzenie na mieście, śniadania z piekarni i jakieś mniejsze zakupy w sklepie, zapłaciliśmy 990 lir. Teraz jest transport z lotniska do miasta. Kosztuje bilet za osobę 25 lir. Jest dobre, bo to jest godzina, półtorej godziny mniej tak, więcej. Tak, do lotniska do miasta. Jest okej. Tak, my tutaj głównie poruszamy się pieszo, żeby po prostu więcej zobaczyć. Zresztą, tak jak mówiliśmy, mamy dosyć blisko do tych najważniejszych atrakcji, ale korzystaliśmy z publicznego transportu, żeby robić sobie wycieczki po Bosforze i żeby też odwiedzać inne dzielnice, które są już trochę dalej, żebyście na przykład mieli takie rozeznanie, ile kosztują przejazdy. My płynęliśmy z Imnunu do Uskudar, do Kadikoy, Ortaköy. I zazwyczaj przejazd promem to jest w granicach 3 do 4 lir, w zależności od trasy. Tak. Jak byliśmy na przykład na Wyspach Książęcych, to tam przejazd kosztował 10 lir od osoby, a to jest półtorej godziny. Tak, w jedną stronę. Tak. A to jest półtorej godziny drogi od Stambułu. Tak. Raz nam się zdarzyło jechać autobusem, to za przejazd płaciliśmy chyba 3,5 liry od osoby. Tak. Także w takich granicach między 3 a 4 liry w zależności od trasy. Karta na transport w Stambule kosztuje 6 lir i później tę kartę się doładowuje wybraną kwotą i z niej po prostu pobierane są opłaty za przejazdy przy skanowaniu tej karty przy bramkach. My się tutaj nie ograniczaliśmy, dlatego że rejsy po Bosforze to jest też atrakcja dla nas. Fajne. I też chcieliśmy zobaczyć wiele innych części Stambułu, które są położone dalej i promem było nam najłatwiej dojechać. Także w sumie za prawie cały ten miesiąc podróżowania lokalnym transportem za nas dwoje zapłaciliśmy 190 lir. A teraz jest inne, na przykład karta SIM. Karta SIM tutaj jest droga. To nas w sumie zaskoczyło, ale zdecydowaliśmy się jednak kupić kartę SIM i pakiet internetu na miesiąc. Trzeba liczyć, że to jest koszt około 160 lir na miesiąc, dlatego że karty SIM są dosyć drogie, a w pierwszym miesiącu po prostu trzeba sobie kupić kartę SIM. My za 1,5 miesiąca zapłaciliśmy w sumie trochę ponad 200 lir. Poza tym kupowaliśmy jakieś tam mniejsze rzeczy, typu jakiś szampon czy znaczki pocztowe i w sumie kosztowało nas te wszystkie inne rzeczy 220 lir przez miesiąc. No, jest to okej, myślę. No. I to tak naprawdę wszystko, jeśli chodzi o koszt naszego pobytu tutaj. Jak widzicie, nie kupowaliśmy żadnych pamiątek. No, nie mamy nic. Ale to dlatego, że nie mamy absolutnie miejsca i nie możemy też obciążać naszych pleców, żeby nosić zbyt wiele rzeczy i dlatego też po prostu nie kupujemy nic. Trochę nam przykro z tego powodu, ale z drugiej strony też nie wydajemy bez sensu pieniędzy na jakieś kurzołapy. Tak. I tak się też złożyło, że w Stambule wszystkie atrakcje, które zwiedzaliśmy, były darmowe. Tak. Spędziliśmy tutaj miesiąc, ale tu jest tyle miejsc do zobaczenia, że nie nudziliśmy się ani jednego dnia. Nie mieliśmy jakoś weny na odwiedzanie muzeów i chodzenie po wielu muzeach i zwiedzaliśmy miejsca, które po prostu okazały się darmowe do zwiedzania. Gdybyśmy zostali tutaj jeszcze tydzień albo 2, to pewnie byśmy poszli zwiedzać muzea, ale do tej pory nam się nie udało, więc nie zapłaciliśmy też nic za żadne atrakcje. Podliczając cały nasz pobyt w Stambule, czyli 25 dni, jeśli chodzi o zakwaterowanie, jedzenie, transport i wszystkie inne rzeczy, to ten pobyt kosztował nas 3310 lir. Jeśli chcemy być bardzo dokładni, to w przeliczeniu na złotówki to jest w tym momencie 1675 złotych. Nie wiem, czy Wam się wydaje to dużo, czy mało. Dajcie znać w komentarzach, dużo. Bo jest okej. Nie wiem, jakiej kwoty się spodziewaliście, ile Wam się wydawało, że taki pobyt tutaj może kosztować. Tak.
Napiszcie po prostu, dajcie Tak. znać, co uważacie, czy to jest dużo, czy mało. Mhm. Jakie mieliście oczekiwania co do cen w Stambule? Czy myśleliście, że jest drożej, czy taniej? Już koniec video dzisiaj. Pamiętajcie, zostawcie kciuka w górę, zostawicie komentarze, lajkuję nasz video, nasz kanał i co? Do zobaczenia za tydzień, za 2. Tak, jeszcze powiem tylko, że bardzo Wam dziękujemy, że do tej pory oglądacie filmy i komentujecie i wysyłacie nam wiadomości. Tak. Bardzo Wam dziękujemy, bardzo się cieszymy, że jesteście z nami, nas wspieracie w tej podróży. I okażcie nam po prostu wsparcie, oglądając dalej filmy, przesyłając je dalej, jeżeli Wam się podoba, zostawiając komentarze, kciuki w górę i subskrybując sobie kanał. No, I to już bardzo, bardzo dużo dla nas znaczy. tak, oczywiście. Dużo. Tak. A teraz do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.